Stanisław Dziubiński w powojennych Krościcach należał do najważniejszych osób we wsi. O jego życiu opowie jego wnuczka Jola Konrad. Co wiemy o korzeniach Stanisława Dziubińskiego? Gdzie się urodził, z jakiej rodziny się wywodził? No, dziadek pochodzi z Jodówki, jego miejscowość rodzinna jest Jodówka. Urodził się w 1904 w Jodówce. I pochodził z rodziny szlacheckiej, dzięki temu mógł się kształcić, bo wiadomo, że na tamte czasy to trzeba było mieć dużo pieniędzy, żeby się kształcić. Studia ukończył w Lwowie. Po studiach zaraz był kierownikiem szkoły w Jodówce. Później w czasie wojny ta szkoła funkcjonowała, a po wojnie z nakazu przyjechał tu do Chruścic w 1946. Domyślę się, że Jodówka jest na terenie dzisiaj. Jodówka jest na terenie byłego Rzeszowskiego, a w tej chwili Podkarpackiego. Z rodziny szlacheckiej? Mieli nawet herb Dołęgów, także że mieli w domu służbę. No w ogóle jak się pobrali z babcią, to była jakby mezalians, bo to babcia z rodziny chłopskiej, a dziadek z rodziny szlacheckiej, no i to taki na ówczesne czasy mezalians. Wspomniała, że z nakazu musiał opuścić tamte tereny. Tak. Ale w sumie te tereny były w Polsce, to całą musiał opuścić. Bo tu na przykład szkoła przedwojenna to była szkoła niemiecka. I po wojnie to trzeba było po prostu ktoś, kto już polskość jakby miał wprowadzać. Nie? Dlatego on po prostu z nakazu, dostał nakaz, tak jak w wojsku, przeniesienia i musiał przyjechać tu do Chruścic. Z babcią przyjechali, no i zaczął swoją działalność w Chruścicach. Czyli zaraz przyjął z namaszczenia jako kierownik szkoły. Tak, to był pierwszy kierownik szkoły po wojnie. Pan Dziubiński nie był tylko kierownikiem szkoły, ale też angażował się w różnych innych polach, dziedzinach, instytucjach. Co możesz na ten temat powiedzieć? Dziadek był jeden z pierwszych założycieli Gminnej Spółdzielni był. I ta działalność mu też bardzo dużo pochłaniała czasu i energii, ale w to się zaangażował bardzo mocno. I się pełnił bardzo długo funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej. Dziadek był też od początku, jak przyjechał tu, to był prezesem klubu sportowego Wiktoria. Też się bardzo interesował piłką nożną, obydwoje z babcią chodzili na mecze. Taka ciekawostka, chodzili pod pachę na mecz, a z meczu wracali pokłóceni, bo każdy miał inną wizję meczu. Także długo też się interesował właśnie piłką nożną i całym klubem. Dziadek był bardzo zaangażowany w koło myśliwskie, był prezesem koła łowieckiego tutaj na teren Chruścic i Dobrzenia. Zawsze u nas na podwórku był zlot wszystkich przed polowaniem i po polowaniu z wszystkimi zdobyczami, to co uszczelili, to przyjeżdżało do nas na podwórko i żeśmy widzieli, jakie trofea pouszczelali, zdobyli. Tu widzę te zdjęcie z mandolinoma. Tak, to jest zdjęcie ze szkoły tu w Chruścicach. Dziadek założył zespół mandolinowy i przez wiele, wiele lat, nawet ja jeszcze pamiętam, jak chodziłam do szkoły jako taka 1-3, bo wtedy jeszcze dziadek był w szkole, już na emeryturze, ale był, to ten zespół funkcjonował i to była bardzo liczna grupa mandolinowa. Jego bardzo wielką pasją dziadka było malowanie obrazów. I w wolnym czasie siadał i malował obrazy, gdzie ja mu bardzo kibicowałam, bo bardzo lubiłam patrzeć, jak maluje. Przeważnie malował martwą naturę i krajobrazy tu z rodzinnej wsi Chruścic. Wychodził gdzieś z tyłu, brał szkicownik, szkicował i później przenosił to na płótno albo akwarelą malował. To była jego wielka pasja. Oprócz tego bardzo lubił grać na skrzypcach. Grał bardzo dobrze na skrzypcach. Gdziekolwiek wspomni się o dziadku, to wszyscy się bardzo ciepło o nim wyrażają. On był bardzo, mimo że był człowiekiem wykształconym, to był tak prostym w obcowaniu z innymi. Nawet w tym artykule, którym napisała pani tam redaktor w 1964 roku, to porównywała go do Korczaka, zresztą to był uczeń Korczaka, dziadek. Że taki skromny, że nigdy zawsze jakby nie potarganym, ale z użytym palcie, że nigdy nie było widać, że on jest jakiś taki wyniosły. Zawsze do ludzi potrafił podejść z sercem, gdzie tylko można było, to pomagał.
I to akurat zapamiętałam, że zawsze i babcia, i on opowiadał, ludziom trzeba pomagać. I on był zawsze dla mnie takim bardzo ciepłym dziadkiem. I jak zmarł, to dla mnie było strasznym przeżyciem, że nie mogłam się z nim pożegnać, bo to było ciężko, bo on był po ciężkiej chorobie, i pojechaliśmy z bratem na kolonię, i po przyjeździe się okazało, że dziadek nie żyje, bo zmarł 23 lipca 1972 roku.